Za nami naprawdę niesamowity wyścig w Katarze, który trzymał w napięciu do samego końca, a co najważniejsze, nie wyłonił jeszcze mistrza świata. W grze pozostaje dalej 3 kierowców. Są to oczywiście Max Verstappen, Lando Norris i Oscar Piastri. A w tym materiale wyjaśnię Wam, jakie mają szanse i co musi się wydarzyć, żeby każdy z nich został mistrzem świata. Zacznijmy sobie od obecnej punktacji. Obecnie punkty klasyfikacji wyglądają w ten sposób, a do zdobycia mamy jeszcze tyle punktów. A teraz przechodząc już do konkretów, zajmiemy się tym, co się musi wydarzyć, żeby Lando Norris utrzymał swoją obecną pozycję w klasyfikacji, a co za tym idzie, został mistrzem świata. W grze są obecne takie scenariusze. Jeżeli Norris skończy ten wyścig na podium, to zostaje mistrzem świata niezależnie od tego, jak będą wyglądały wyniki Maxa Verstappena i Oscara Piastriego. Norris będzie mógł przyjechać nawet na 7. miejscu, o ile Max Verstappen i Oscar Piastri będą przynajmniej na 2. miejscu w tym wyścigu. Jeśli Max przyjedzie na 3. pozycji, to Norris musi być co najmniej 8. Natomiast jeśli Max będzie minimum 4, a Oscar 3, to Norris może nawet nie kończyć tego wyścigu. Także Lando Norris ma naprawdę spore szanse na to, żeby zostać mistrzem świata. No aczkolwiek, jak pokazuje ostatni wyścig, to ukończenie nawet na podium nie jest takie oczywiste. W tym przypadku, jeśli nie skończyłby na podium, w takiej sytuacji musiałby liczyć na to, że Verstappen tego wyścigu nie ukończy na 1. miejscu. A teraz przed nami scenariusze, myślę, które interesują wszystkich najbardziej. Co się musi wydarzyć, żeby Norris mistrzem świata po prostu nie został? A stanie się tak, jeżeli Max Verstappen wygra wyścig, a Norris będzie co najmniej 6. 2. miejsce dla Maxa wymaga już co najmniej 8. miejsca u Lando Norrisa oraz, co ważne, Oscar Piastri musi wtedy przyjechać na 3. miejscu, żeby to właśnie Max zdobył mistrzostwo. Natomiast jeśli Max dotrze na metę dopiero 3, no to Norris musi przyjechać co najmniej 9, a Piastri wtedy nie może też wygrać tego wyścigu. Tylko takie scenariusze dają Maxowi zwycięstwo. Ostatni, najmniej prawdopodobny kandydat do zwycięstwa mistrzostwa, czyli Oscar Piastri. Tutaj sytuacja jest stosunkowo najprostsza. Jeśli Piastri wygra, a Lando przyjedzie co najmniej 6, to Oscar zostaje mistrzem świata, bez względu na to, który przyjedzie Max Verstappen. Natomiast 2. miejsce daje mu mistrzostwo, tylko jeżeli Norris przyjedzie co najmniej 10, a Max dopiero 4. Inne scenariusze niestety kończą się dla niego porażką. Nie często zdarzają się takie sytuacje, gdy czekamy na wyłonienie zwycięzcy do ostatniego wyścigu. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce 4 lata temu, czyli w 2021 roku, gdy Max Verstappen walczył z Hamiltonem, a wcześniej czekaliśmy na wyłonienie zwycięzcy w ostatnim wyścigu dopiero w 2016 roku. Wyobraźcie sobie jakiś głupi kontakt w pierwszym zakręcie i to, że odpadacie z wyścigu, albo nawet nie odpadacie, chociaż macie przybitą oponę albo uszkodzoną podłogę. Takie coś już eliminuje Was kompletnie z walki o Mistrzostwo Świata. No, sytuacja jest naprawdę ciekawa, biorąc pod uwagę to, że Max Verstappen ma już ogromne doświadczenie w tego typu sytuacjach, gdy walczył przez lata z Hamiltonem. Tymczasem już nawet w tym sezonie Piastri i Norris pokazywali, że z taką presją sobie po prostu nie radzą. Więc ja ogromnie czekam na to, co się wydarzy w tym wyścigu. Na pewno ważne będą kwalifikacje. Pytanie, czy kierowcy McLarena sobie pomogą. Teoretycznie obydwaj jeszcze są w walce o mistrzostwo, więc teoretycznie, mówię to teoretycznie, Oscar Piastri nie ma obowiązku pomagać Lando Norrisowi. Czy McLaren znowu pomyli się ze strategią? Ostatnio błędy często im się zdarzają. A być może Red Bull swoim kierowcom, zarówno w Red Bullu, jak i w VCARB, będzie kazał bardziej agresywnie obchodzić się z kierowcami McLarena. Na te odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale niedługo, bo tylko do tej niedzieli. Podzielcie się swoimi typami w komentarzu, co Waszym zdaniem wydarzy się w tym wyścigu i kto zostanie mistrzem świata w sezonie 2025. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach.